Witajcie w kolejnym materiale dotyczącym ciekawostek skrywanych przez kolekcjonerski album The Art of Gothic. W poprzednim filmie opowiadałem wam o części pierwszej i drugiej, a dzisiaj skupimy się na ostatniej, jak i również najobszerniejszej części trzeciej. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od początku, czyli od intra gry. Nie wiem, czy wiecie, ale było ono pierwotnie zaplanowane na o wiele więcej kadrów, niż ostatecznie otrzymało. To, co obecnie widzicie, to 5. wersja scenorysu, który finalnie miał się stać filmowym wprowadzeniem. Był rozrysowany na tyle ujęć, gdyż chciano przekazać graczowi maksymalnie dużo wiedzy o otaczającym go świecie, a potem stopniowo usuwano te mniej istotne informacje, by z drugiej strony nie przytłoczyć widza. Z tego wszystkiego mnie osobiście najbardziej zainteresowało parę ujęć, których nigdy nie użyto, a na nich bohaterowie mieliby być zaatakowani od razu po wpłynięciu w okolice ziem Myrtany. W albumie można przeczytać, że początkowo programiści nastawieni byli zbyt optymistycznie do tworzonej gry, a znaczy to, że wierzyli, iż w ciągu 3 lat pracy nad tytułem na rynku pojawią się o wiele mocniejsze i wydajniejsze karty graficzne niż te wówczas dostępne. Obiecali wtedy grafikom, że mogą tworzyć modele tak małe i szczegółowe, jak tylko chcą, bez obawy o problemy z późniejszą wydajnością. Gdy jednak po 2 latach pracy nie doszło do wróżonego rozwoju kart graficznych, zastosowano dość radykalne działania, by pogodzić jakość z płynnością. Po pierwsze, obniżono jakość w wysoko notowanych wówczas modelach postaci i krajobrazu, a po drugie, usunięto wszystkie zbyteczne elementy, bez których gra mogła się obejść, jak na przykład jazdę konną. Tak, gdyby rynek nadążył za oczekiwaniami twórców, zapewne moglibyśmy jeździć w grze konno. Oprócz tego, ciekawostka, widzielibyśmy w grze też takie gargulce, które również usunięto. W błędzie będzie ten, kto sądził, że w głowach twórców po prostu pojawiały się dokładne wizje na to, jak gra ma wyglądać. Ogólny zarys owszem mieli, ale inspiracje brali chociażby z popkultury, a w tym kina, gdzie tworząc modele miast i architektury czerpali garściami z takich filmów jak Braveheart, Waleczne Serce czy 13 Wojownik, które to w ich mniemaniu dobrze oddawały klimaty, do których dążyli, ponieważ nie chcieli stworzyć zbyt fantastycznego świata. Aby nadać szczypty realności ruinom stanowiącym pozostałość po przeszłej kulturze, które to można czasami znaleźć w grze, stworzono do tego całą historię i elementy dekoracji. W tym poprzednim pokoleniu symbol rodziny miał mieć ogromne znaczenie w kulturze dekoracyjnej i opierał się na motywie pierścienia ze zmieniającymi się okręgami i kulkami, a następnie jako dekoracja drzwi miał informować o społecznym statusie mieszkającej za nimi rodziny oraz mówić, ilu mieszkańców ona liczy. Duża kulka dorosły, mała dziecko, a pierścień oznaczał przodka. Finalnie co prawda pomysł nie został skończony, ale podobno natrafić można w grze na dekoracje, które właśnie jemu miały służyć. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym wam dzisiaj pokazać, jest symbolika 2 głównych bóstw w grze, czyli Inosa oraz Beliara, a dokładniej skąd ona się wzięła. Symbol Inosa wywodzi się z kształtu rąk ułożonych w ofiarującym, dającym coś geście. Umieszczony po środku płomień oznacza magię ognia, a ułożenie do góry ma podkreślać jej pozytywny aspekt. Odwrotną sprawę mamy z Beliarem, gdzie dłonie ułożone są w geście przygnębiającym i symbolizującym ucisk, a także magię związaną z ziemią. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego, tak jak i ja się dowiedziałem tłumacząc ten artbook. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zajrzyjcie na mój kanał, gdzie czeka na was o wiele więcej filmów związanych z grą Gothic. Zapraszam także do zobaczenia poprzedniej części i do usłyszenia.